Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku naszych przygód z Alanem. Okej. Mniej więcej w tym miejscu chyba się skończył ostatni odcinek. Nie jestem pewien, bo powiedzmy, że wczoraj go ukończyłem, tylko niestety zamiast nagrywania odpaliłem stream. A teraz nagrywam. Więc w porządeczku. Także powiedzmy, ja mniej więcej wiem, co się będzie dzisiaj działo. A wam to zaraz pokażę. Ogólnie odcinek będzie przedni. Przepraszam. Okej. Z ptakami sobie poradziliśmy. I musimy wejść na górę tamy. Jak zwykle drzwi nam się zamknęły. Zamkły się nam drzwi. I was ridiculously outnumbered. The searchlight could even the odds. Okej, tutaj mamy. Musimy uważać, żeby nie przegrzeć żarówki. I musimy ich wykończyć. Jak najszybciej. Znaczy jak najszybciej, no nie musimy jak najszybciej, ale teraz przepaliliśmy, przegrzaliśmy. Okej. Oni się chowają ogólnie za rzeczami i powiedzmy, że przy pierwszym podejściu miałem ten sam problem, ale właśnie się skrali. No i teraz Barbara zaczyna nas gonić i rzucać w nas ciężkimi rzeczami. Bardzo ciężkimi rzeczami. Nic jedyne co możemy zrobić to spieprzyć jak najszybciej. Nic więcej. Kurwa. Okej. Okej, pierwszy taki. O, jest zwany belkami. To nie jest. W środku jest trochę bardziej bezpiecznie, powiedzmy. Spadł. Tego wcześniej nie zauważyłem. Biegnij, chłopie, jest tu. Teraz zrzuciłem nas samochodem. Ciekawe, czy ma coś jeszcze większego. Pieprznie wagonem albo autobusem. I chuj. Spokój. Dobra. Teraz mamy troszeczkę wytchnienia, ale no też się nie rozluźniajmy, bo to nie będzie długo.
to niepotrzebne, za to potrzebuję based on their make and model. wody. There's an old army base at Raincoat Point, north of here. It was active during the Second World War. They operated here back then. They must have built this. Yes, they did. It's my place now. Okej, i wchodzimy do sali świateł i zaraz się rozwiąże zagadka, jak niby mamy pokonać mrok. Teraz mamy przerywnik filmowy, więc sobie w spokoju go obejście. The page was autobiographical, a memory from my childhood. But I didn't write this. It was a page written by Thomas Zane. None of them were supposed to exist anymore. Alan, 7 years old, would fight sleep to the bitter end. When he did sleep, he soon woke up, screaming, the nightmares fresh in his mind. One evening, his mother, sitting by his bed, offered him an old light switch. She called it the clicker, and flicking the switch would turn on a magical light that would drive the beast away. To imbue the talisman with all possible power, she added that it had been given to her by Alan's father. Alan never knew him, and anything of his took on mythical proportions in his mind. With the clicker firmly in his hand, Alan finally slept like a baby. Now, almost 30 years later, Alan thought of this as he stood on the rim of Cauldron Lake, the clicker in his hand. He took a deep breath and jumped. My mind swirled. I'd given the clicker to Alice, yet it was here. Zane had written it into existence, in a story I had written. I can get to her now. I can finish this. Okej, i zakończyliśmy sobie w ten sposób odcinek 5 i teraz przejdziemy do ostatniego odcinka 6. Previously on Alan Wake, I wrote a Tak horror naprawdę o story nich that has 8 come true. Thomas Zane did the same in the i 70s. przejdziemy sobie wszystkie, If I continue like the Dark Presence wants me to, the story I'm writing won't save ale jakby nie Alice. patrzeć, to zbliżamy się już do końca, No one will survive. powiedzmy, naszej przygody z Alanem Wake'em w tej grze. He left something behind to help Jeśli się me. zastanawiacie, o co chodzi, to już niedługo poznacie odpowiedź. The clicker in his hand, he took a deep breath and jumped. I can get to her now. I can finish this. Zaczynamy przerwnikiem filmowym i podróżą do Nowego Jorku. I had a hangover. My head was about to explode and the light hurt my eyes. I needed my sunglasses and painkillers to dull the pain. In one of my finer moments of self-deception, I swore to quit drinking. Każdy Polak powinien go zrozumieć. Bo któż z nas przynajmniej raz nie powiedział, że więcej nie tknie alkoholu. Now I could keep my eyes open without feeling like a vampire in the sun. The pills worked fast. The prospect of being awake started to seem bearable again. There was a message waiting for me on the machine. Okej, posłuchajcie sobie wiadomości od Barego. No jak zwykle tutaj końcówka i jednego odcinka i początek drugiego, to jest sporo takich przerywników właśnie do wysłuchania i filmowych. No, komentuję, bo i tak macie tekst, powiedzmy, więc możecie to bez problemu przeczytać. Co powiedzmy, no trochę by dłużej, no wiadomo, że ta cała seria byłaby krótsza, powiedzmy te 3 odcinki by odpadły na pewno, jeśli bym wszystkie filmy pomijał, prawda? Nie to.
I'd been a guest on the talk show the previous night, talking about my latest book. The show was supposed to be waiting for me on our team. Ladies and gentlemen, welcome back to the Harry Gallagher Show. No, nie będzie się widziało. Thank you. To jest coś, co mówiłem. Znaczy tak, fajnie, że wzięli tych prawdziwych aktorów, co nie? Szczególnie, że Alan jest po prostu podobny do Alana. Ale jeśli już zrobili taką scenę, to mogli się postarać nad jakąś zajebistą, wypasioną grafiką do tego telewizora, bo wygląda gorzej niż ściana za nim, tak szczerze mówiąc. Przepraszam. Przepraszam bardzo, jestem odrobinę niewyspany. Czy też siedziałem do późna, jeszcze nagrywałem arenę, którą już zresztą widzieliście. Tak, widzieliście już. Że mam nadzieję, że ją widzieliście, co nie? W każdym razie, jeśli to w sobotę została udostępniona. You selfish bastard, always thinking of yourself. Well, you've certainly given us a lot of entertainment over the years. And now that you mention it, Casey was a gloomy guy. Never had much luck with his love life with the lady. Was that autobiographical in any way? Yeah, no kidding. Casey's lady friends tended to die on him. With Casey, it was all about his pain. No, nothing autobiographical about that. I'm a happily married man. My wife is my muse. Well, congratulations. That's great to hear. So, how's the publicity tour been treating you? Good, great. But I gotta say, I'm glad to be back home in New York. Well, you've certainly been on the news a lot lately. Lots of parties and, Ogólnie tak, niedługo będzie nowa kamera. Pojawi się. Znaczy, właściwie to pojawi się moja kamera po prostu. Bo na razie sobie pomykam na pożyczonym sprzęcie. Niedługo będę miał już własną. Także, no dla was to się wiele nie zmieni, dla mnie całkiem sporo. Prawdopodobnie zmieni się sposób mocowania kamery. Prawda, tutaj będzie, postaram się ją w inny sposób zamontować. Tak, żeby może wygodniej było na mnie patrzeć. At least I'd been funny. I told myself I could live with that. Hey, honey. Did you watch the show? I didn't say anything stupid if that's what you want to know. Okay, Grumpy. You want an aspirin or something? Are you gonna start with me about drinking now? You know what? Go back to sleep, Alan. I kolejny przerywnik filmowy. Tym razem czeka nas mała awanturka z żoną. Well, this morning I was angry because you said you'd be home at midnight and you showed up at 7 a.m. and passed out in mid-sentence. Now I'm over it. Are you angry? This goddamn tour. It's gotten out of hand. Oh, honey. It's almost over, right? We can get back to normal. Then you can start writing again. I'm sorry, honey. Alan, you're not thinking straight. Just take a shower and go back to bed, huh? Yeah, you're right, honey. I'm sorry. Once this is over, let's go away together. A vacation. Just you and me. Some peace and quiet. No to w chuj wakacje się udały. Somehow, the clicker was the key to the cabin. I had to return to Calder. Naprawdę wspaniałe. I'm going back to the lake to finish this. I'm going to write an ending to the story in the manuscript on my own terms, to make it all right. Why can't you just write it here? The last page is still in the typewriter. I need to read it first. Everything needs to be just right. Zane tried to cut some corners, and it didn't end well. Okay, ready when you are. I'm sorry, Sarah, but I need to do this alone. Barry, take her gun. Miss Weaver, close the door when I leave. Barry nam się popłakał. To uczuciowa bestia jest jednak. See you later.
got out, it was warm and sunny. I'd flicked the switch of the clicker. Had it done this? I didn't stop to question it. I had to take advantage of the sunlight to get to the lake. On Zane's page, I'd stood on the rim of Cauldron Lake, about to use the clicker. That's where I was headed. Tutaj to co mówiłem wczoraj, ale oczywiście się nie nagrało, jest po prostu powalająca grafika, znaczy same krajobrazy mi się strasznie podobają w tej grze. Góry, lasy, no tutaj się postarali twórcy. Powiedzmy. Alone, in daylight, surrounded by the beauty of the Pacific Northwest landscape. It was hard not to let doubt creep in one last time. I could still chalk everything up to a dream, a delusion. I had enough imagination to make up something like this, having been in the cabin all this time, trapped in a story inside my head, gone mad from grief over Alice's death like Hartman had claimed. There would be no way of knowing. I told myself it didn't really matter. My course was set. Możemy sobie śmigać. Tutaj był termos na stole ogólnie. Więc po prawej minęliśmy, tylko że po prostu jak raz to przyszedłem, to te termosy nie wracają na miejsce. Więc tutaj już go nie ma. No. Jeszcze jedną rzecz. A w dzień możemy sobie wzmacniać światło do woli i tak jest. I tak akumulator nam nie pada. Taka ciekawostka. Światła w dzień nie wyczerpują akumulatora. No. Udało nam się nawet sprawnie tu zawrócić. Jak najbardziej amunicja do rakietnicy może się przydać. Przydałaby się też sama rakietnica. A dobra, to już chyba sprawdzałem wszystko. Nawet chyba jakąś stronę maszynopisu już znalazłem. Okej, zobaczmy. I tak właściwie to gdzieś tutaj będziemy kończyć odcinek. Tak samo jak wtedy skończyłem. Osiągnięto punkt zapisu. A może jeszcze jeden. The darkness had touched me. There was a link between us, always would be. I could feel its presence again, getting closer. Dobra, ten bałwan mnie przeraża. I will kill your wife. Tymi płotkami, prawda, się bardzo nie przejmujemy, oprócz tego, że zabierają nam amunicję. Okej, kolejna strona maszynopisu. Nie wiem, czy to już zebrałem. Tak, to jeszcze zebrałem. Ale mamy samochód. Okej. Nie jest źle. Możemy się teraz w miarę szybko przemieścić. Tragiczny jest do prowadzenia ten samochód. Albo Alan w nocy jeździ inaczej niż w dzień.
Okej, tu roboty drogowe. To jest rampa. Ja muszę tego spróbować. Co? No może tak. Jezu, jak się przestraszy. Could have fooled me, pal. Based on the signature in the motel register, Agent Nightingale had stayed here, in room number 2. Okej. No, powiedzmy, że to jest jego pokój. This had obviously been the room where Agent Nightingale had stayed when he hadn't been busy harassing me. I chyba to wszystko. Znaleźliśmy jakieś supply'e i różne takie, o. Okej, ja muszę sprawdzić, czy da się przez to przeskoczyć. No właśnie. Okej, dało się. Przeciągniemy sobie jeszcze troszeczkę nasz odcinek. Okej, jestem w odpowiednim miejscu. Gdzieś tutaj. Okej, osiągnięto punkt zapisu. W tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się spodobało, tak jak mi, i też jesteście ciekawi, jak zakończy się nasza historia. Co prawda nie wiem, czy to będzie już w kolejnym odcinku, czy jeszcze w następnym, ale już niedługo. Także trzymajcie się, do jutra i zachęcam do udostępniania filmów, lajkowania ich. I na razie to wszystko, cześć.